Plany miast pozwalają fantastycznie zobrazować strukturę tego miasta, ale bardzo mocno fałszują, bo miasta to jest przestrzeń. Przestrzeń jest trójwymiarowa i takie plany bardzo spłaszczają nam ten obraz. Żeby zrozumieć i zobaczyć, w jaki sposób dom jest elementem całej tkanki miejskiej, musimy się wobec tego przyjrzeć trójwymiarowemu widokowi miasta. Plan jest takim właściwie syntetycznym uproszczeniem tego, czym jest miasto, ale prawdziwy krajobraz miejski możemy zobaczyć dopiero, kiedy przyjrzymy się trójwymiarowym widokom. I zauważymy, że niezależnie o której epoce będziemy mówić. Czy będziemy mówić o mieście starożytnym, czy będziemy mówić o mieście średniowiecznym, czy popatrzymy na miasta renesansowe, zauważymy, że wszędzie zabudowa mieszkaniowa, czyli domy w mieście, które są naszym głównym bohaterem dzisiejszej rozmowy, zobaczymy, że te elementy są taką tkanką wypełniającą, są takim elementem tłowym dla wyróżniających się w krajobrazie miejskim najważniejszych obiektów użyteczności publicznej, jakim są świątynie, ratusze. W mieście antycznym będzie to agora ze swoją zabudową, będą to teatry czy gimnazjony. Domy w każdym mieście niejako stanowią tło pozwalające na jak najlepszą ekspozycję najważniejszych obiektów publicznych. No, domy są też najważniejszą tą cegiełką, z której się miasto buduje, bo proszę zobaczyć, one stanowią gros tej zabudowy. Te domy stanowią największy procentowo obszar i zasób kubaturowy takiego miasta. Jeśli popatrzymy na plan miasta i zauważymy, że w mieście antycznym plan był bardzo regularny, uporządkowany, to trochę już to uporządkowanie gubimy czy tracimy w widoku trójwymiarowym. Wynika to z tego, że miasta, nawet te regularne, były zakładane w bardzo zróżnicowanych warunkach topograficznych i w tym trójwymiarowym widoku miasta okazuje się, że te domy, budynki są budowane na różnych poziomach terenu, co powoduje, że ostatecznie widok miasta bardzo często jest dużo bardziej zróżnicowany, dynamiczny i właściwie nie jesteśmy w stanie odczytać po widoku miasta, czy został zbudowany na tkance regularnej czy nieregularnej. Jeżeli spojrzymy na miasto średniowieczne, to tutaj mamy obraz bardzo niezwykłej struktury, która musiała na ówczesnych robić niesamowite wrażenie. Wyobraźmy sobie widok chłopa przechodzącego drogą, który widzi taką strukturę. Te piętrzące się budynki, górujące nad tym kościoły dawały świadectwo tego, czym miasto jest, co człowiek potrafi wykonać, no i że nad tym wszystkim oczywiście króluje Kościół, Bóg, religia. W mieście nowożytnym, renesansowym ten trójwymiarowy obraz miasta jest wciąż wyrazem idei dążenia do jak największej regularności, stąd zabudowa mieszkaniowa. Domy są bardzo często podporządkowane pewnym zasadom mówiącym o tym, że domy mają mieć określoną liczbę kondygnacji, mają być zlokalizowane na konkretnych działkach. Wszystko to miało sprzyjać temu, żeby obraz miasta widziany z zewnątrz, był jak najbardziej harmonijny, spójny i nie sprawiał wrażenia tutaj żadnej przypadkowości. Jak patrzymy na strukturę miasta średniowiecznego, to widzimy, jak te domy rozsuwają się minimalnie, żeby powstały te obiekty szczególne, specjalne w mieście. W założeniu renesansowym bardzo wyraźnie to jest komponowane. Robimy oś, na osi stawiamy pałac fundatora miasta. To wszystko jest bardzo mocno podporządkowane kompozycji, świadomemu rozmieszczeniu tych elementów, podczas gdy w mieście średniowiecznym ma się wrażenie, że one tak troszeczkę, jakby te duże budynki szukają sobie miejsca, to się tak troszeczkę rozepchną. Przestrzenie wokół tych budynków często wydają się zbyt skromne. Tak jak na przykład plac przedmariackim w Gdańsku, tak olbrzymi kościół, a tam taki placyk
bardzo skromny. Miasto średniowieczne w pełni wyrażało swoją zgodę na niedoskonałość, na odstępstwa od regularności, natomiast w mieście renesansowym takiej zgody absolutnie nie było.